Houston, mamy problem. Kochani, przechodzę do rzeczy. Później się wyjaśni. Z czym mamy problem? Otóż, kochani, mamy problem taki, że atrazyna powoduje całkowitą feminizację i kastrację chemiczną u samców afrykańskich żab szponiastych. I to jest problem. Żaby? Co nas mogą obchodzić żaby? To zaraz się przekonamy. Kochani, herbicyd atrazyna jest jednym z najczęściej stosowanych pestycydów na świecie. W rezultacie atrazyna jest najczęściej wykrywanym zanieczyszczeniem pestycydowym wód gruntowych, powierzchniowych i pitnych. Atrazyna jest również silnym czynnikiem zaburzającym gospodarkę hormonalną, aktywnym w niskich, ekologicznie istotnych stężeniach. Wcześniejsze badania wykazały, że atrazyna negatywnie wpływa na rozwój larw płazów. Niniejsze badanie przedstawia konsekwencje reprodukcyjne narażenia na atrazynę dorosłych płazów. Samce narażone na atrazynę, zarówno demaskulinizowane, czyli chemicznie kastrowane, jak i całkowicie sfeminizowane w wieku dorosłym. 10% narażonych genetycznie samców rozwinęło się funkcjonalne samice, które kopulowały z nienarażonymi samcami i wytwarzały żywe jaja. Samce narażone na atrazynę cierpiały na obniżony poziom testosteronu, zmniejszony rozmiar gruczołów rozrodczych, demaskulinizowany, czyli sfeminizowany rozwój krtani, zahamowanie zachowań godowych, zmniejszoną spermatogenezę i obniżoną płodność. Dane te są zgodne z efektami działania atrazyny obserwowanymi u innych grup kręgowców. Przedstawione odkrycia stanowią przykład roli, jaką atrazyna i inne pestycydy zaburzające gospodarkę hormonalną mogą odgrywać w globalnym spadku populacji płazów. Dodam tylko tyle jeszcze, kochani, że atrazyna jest jednym z najpowszechniej stosowanych pestycydów na świecie. Około 80 milionów funtów, czyli prawie 40 milionów kilogramów, jest stosowanych rocznie w samych tylko Stanach Zjednoczonych, a atrazyna jest najczęstszym zanieczyszczeniem pestycydowym wód gruntowych i powierzchniowych. Atrazyna może być transportowana na odległość ponad 1000 kilometrów od miejsca zastosowania wraz z opadami deszczu i w rezultacie zanieczyszcza w inny sposób dziewicze siedliska, nawet w odległych obszarach, gdzie nie jest stosowana. I tak dalej, i tak dalej. Zaraz zobaczmy, co tu jeszcze. Feminizacja. Wszystkie zwierzęta kontrolne, hodowane do dojrzałości płciowej, były samcami na podstawie morfologii zewnętrznej, podczas gdy tylko 90% zwierząt leczonych atrazyną wydawało się samcami po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Na podstawie obecności zrogowaciałych poduszek godowych na przedramionach i braku warg sromowych kloaki. Pozostałe 10% zwierząt narażonych na atrazynę nie miało widocznych poduszek godowych na przedramionach i miało wystające wargi sromowe, kloaki typowe dla samic. Koniec, kropka, zatrzymujemy to udostępnienie. Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Jak zwykle wita Was Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia, poświęconemu oczywiście szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej. O czym, kochani, dzisiaj? No właśnie o tym. Dlaczego chłopcy zaczynają nasi niewieścieć? Macie tutaj kilka takich charakterystycznych ilustracji. Co się dzieje? Chłopaki w tych rurkach i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wyzwiska, gender, jakieś tam inne historie. Ale tak, istnieje ideologia, gender, ale ona nie powoduje, że chłopcy nie wiścieją, a dziewczynki zamieniają się ewentualnie w chłopaków. No to są tam dorobione rzeczy i dzisiaj nie będziemy o tym rozmawiać. Ale jest problem. Jest bardzo poważny problem. I teraz, kochani, chciałbym znowu
coś udostępnić. Otóż udostępnię fragment jednej z moich książek. Te książki to są 2 tomy. Tutaj sięgnę akurat na półeczki, czyli Woda, fenomen życia, część pierwsza i Woda, fenomen życia, część druga. I tutaj, kochani, z tomu drugiego tej książki, Woda, fenomen życia, e, część tylko fragmentu, jak mężczyźni pijąc wodę ulegają zniewieścieniu. Jak to można pić wodę i ulec zniewieścieniu? Posłuchajmy. Mamy dzisiaj problem, bo słuchajcie, chodzi o estrogeny. Ja tu pisałem oczywiście o wodzie, woda, którą kupujemy w plastikowych butelkach, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Powiedzmy sobie jedną rzecz. Organizmy kobiece posiadają tak zwane estrogeny, ponieważ estrogeny są kobiecymi hormonami płciowymi. Hormony płciowe odgrywają rolę dyrygentów biologicznej aktywności wielu komórek. Między innymi wysyłają sygnały do określonych tkanek płodu, aby utworzyły męskie lub żeńskie narządy rozrodcze. Zmieniając poziom testosteronu i estrogenu w mózgu płodu, wpływają na płeć przyszłego dziecka. Okazuje się, że podobnie jak hormony płciowe, działa wiele syntetycznych związków chemicznych. Związki te, ksenoestrogeny, są dzisiaj wszędzie: w powietrzu, w wodzie, żywności, w farbach, detergentach, produktach rozpadu najróżniejszych, rozpuszczalników, polichlorkach, dwufenylu, DDT itd., itd. Stanowią składnik tysięcy rodzajów pestycydów, środków ochrony roślin. Estrogeny są również w środkach grzybobójczych, ksenoestrogeny oczywiście, chroniących warzywa i owoce przed zepsuciem. Przy nawet małej ich obecności istnieje ryzyko, gdyż podwyższone stężenie estrogenu może powodować raka, zaburzenia genetyczne oraz niewieścienie mężczyzn. Problem jest na tyle poważny, że zatrzymajmy się przy nim na chwilę. Endokrynolodzy z Tufts University w Bostonie twierdzą, że jeden z takich preparatów działa szkodliwie na jądra. Powoduje przedwczesne uwalnianie komórek, które nie zdążyły się jeszcze wykształcić w dojrzałe plemniki. Zmniejsza się w ten sposób szanse prokreacji. Zespół badawczy z Instytutu Biotechnologicznego Uniwersytetu Maryland w Stanach Zjednoczonych odkrył, że powszechnie używane środki ochrony roślin i produkty czyszczące, chemia domowa, samochodowa i tak dalej, swobodnie wnikają do komórek zarezerwowanych zwykle dla kobiecego hormonu estrogenu. Wpływają wówczas bezpośrednio na pewien enzym wytwarzany w mózgu, a służący do zamiany męskiego testosteronu na kobiecy estrogen. Jeden ze środków chwastobójczych, atrazyna, zwiększa poziom estrogenu 200 razy. Inny, nonylfenol, obecny w środkach czystości, powoduje, że jest go aż 270 razy więcej niż w mózgu niezaburzonym przez tego rodzaju skażenie środowiska. Etoksylaty nonylfenolu zawarte w estrogennych kosmetykach to są żele do włosów dla chłopców, szampony i obecne w wodzie pitnej powodują powiększanie się piersi u chłopców. Związki dodawane jako zmiękczacze plastików, na przykład wykorzystywanych do produkcji butelek plastikowych czy zabawek, również imitują kobiece hormony. Przykładem może być wspomniany wcześniej nonylfenol, którego cząsteczki przenikają ze ścian plastikowego naczynia do napoju, a później do osocza krwi, pobudzając istniejące w organizmie komórki nowotworowe do intensywnego namnażania. Ocenia się, że przynajmniej kilkadziesiąt związków dodawanych do różnych plastików, meble, zabawki, naczynia, odzież, obudowy sprzętu AGD itd. oraz proszków do prania w postaci tzw. surfaktantów, czyli substancji odrywających brud od podłoża, ma działanie estrogenne. Na jednym z posiedzeń Amerykańskiego Stowarzyszenia Wód Gruntowych przedstawiono m.in. wyniki analizy wody wodociągowej w Luizjanie.
Obok śladowych ilości leków znaleziono w niej hormony z pigułek antykoncepcyjnych. Już kilka molekuł w trylionie cząsteczek wody wystarcza, by zmienić płeć hodowanych w niej ryb. Można zapytać, a co to ma wspólnego z niewieścieniem mężczyzn? Co ma wspólnego ta atrazyna, o której mówiliśmy, że zmienia po prostu płeć żab? Co nas obchodzą żaby? Widocznie coś jednak ma, skoro na przykład badania prowadzone przez duńskich naukowców stwierdzają, że średnia gęstość spermy zmniejszyła się ze 113 milionów plemników w 1 mililitrze w 1950 roku do 66 milionów w 2000. A czy wiecie, kochani, jaka jest średnia ilość plemników u polskiego mężczyzny? 14,3 miliona. 14,3 miliona w stosunku i tak do zaniżonej normy europejskiej. Cytat. Czy doprawiona estrogenem woda przyczynia się do szybkiego spadku ilości spermy u ludzi? W Europie badacze wiążą spadek ilości spermy z poziomem hormonów estrogennych w środowisku. O paradoksalnym efekcie powodowania niewieścienia mężczyzn mówi również Sandra Steingraber, biolog z Uniwersytetu w Michigan. Ten problem dotyczy już nas wszystkich, co przejawia się między innymi w dramatach bezdzietnych małżeństw nie mogących mieć dzieci. Zatrzymuję na razie to udostępnienie i przechodzę do czegoś innego. Houston, mamy problem. Jeżeli dzisiaj wielu polityków i wielu z nas, którzy nie wiedzą, o co chodzi, zaczyna oskarżać, powiedzmy, chłopaków, którzy wyglądają jak dziewczyny, o gender, jakieś inne tego, że chcą się upodobnić do dziewczyn, że taka durna moda nastała i tak dalej, to chciałbym, bardzo chciałbym, żeby ci wszyscy ludzie, zwłaszcza politycy, zdobyli troszeczkę wiedzy, bo to, co mówią, to jest po prostu głupota. I tu chodzi o to, że jeżeli nie wiemy, to powinniśmy się douczyć, żebyśmy się dobrze rozumieli. Są dwa rodzaje ignorancji. Ignorancja negatywna. Nigdy o czymś takim nie słyszałem, to bzdura. Ignorancja pozytywna. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Czy mogę się coś więcej na ten temat dowiedzieć? Ludzie nie muszą mieć absolutnej wiedzy z wielu dziedzin. Ja też nie mam pojęcia często, jak działa na przykład takie urządzenie. Wiem tylko, jak nim się posługiwać. Wielu z was jeździ samochodami, kieruje nimi, ale często nie ma pojęcia, jak działa silnik, jak działa układ zapłodowy, jak działa automatyczna czy zwykła manualna skrzynia biegów i tak dalej. Użytkujemy różnego rodzaju urządzenia. Wiemy, jak się nimi posługiwać, ale nie wiemy do końca, jak działają. Więc o co tu chodzi? I teraz, kochani, udostępniam jeszcze raz ekran, żeby, przepraszam bardzo, właśnie, tutaj mamy. Kochani, Cordis, wyniki badań wspieranych przez Unię Europejską, oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej. Badania potwierdzają powiązanie między atrazyną a problemami rozrodczymi. Ekspozycja na atrazynę pociąga za sobą dysfunkcję rozrodczą u zwierząt, jak potwierdzają wyniki nowych badań międzynarodowych. W prezentacji wyników badań w czasopiśmie The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology naukowcy z Ameryki Północnej, Południowej, Azji i tak dalej wypowiadają się. Kochani, i teraz co ma piernik do wiatraka, co mają zwierzęta, co mają żaby, ryby do nas ludzi? Mają, bo my jesteśmy również kręgowcami. I to, co dotyczy zwierząt, dotyczy również, kochani, nas. Dobrze. Ekspozycja na atrazynę pociąga za sobą dysfunkcję rozrodczą u zwierząt, jak potwierdzają wyniki nowych badań międzynarodowych. U zwierząt, u ludzi nie, tak? Wiadomo, że tak. W prezentacji wyników badań w czasopiśmie, o którym wspominałem, naukowcy przeanalizowali dowody na powiązanie ekspozycji na ten herbicyd wykorzystywany w ponad 60 krajach na świecie z problemami rozrodczymi ssaków, czyli nas, ludzi, płazów, ryb i gadów.
Stany Zjednoczone w szczególności raportują wysokie zużycie atrazyny. Ponad 70 milionów, 75 milionów funtów. Była wcześniej mowa o tym, około 80 milionów funtów, czyli około 40 milionów kilogramów na rozmaite uprawy, na przykład kukurydzy. Kukurydza typu GMO. Herbicyd ten jest również najczęściej wykrywanym pestycydem zanieczyszczającym wody gruntowe, wody powierzchniowe, nawet deszcz w Stanach Zjednoczonych. Na potrzeby niniejszego raportu zespół przeanalizował wyniki prac badawczych łączących ekspozycję na atrazynę z nieprawidłowym poziomem androgenu u ssaków, płazów, ryb, gadów oraz prace naukowe łączące ekspozycję na atrazynę z feminizacją gonad męskich różnych organizmów, w tym człowieka, kochani. Odkrycia wskazują, że co najmniej 10 prac badawczych ustaliło, że ekspozycja na atrazynę faktycznie prowadzi do feminizacji samców żab. Jeszcze raz powtarzam, a co mają żaby wspólnego z nami? No właśnie mają. W niektórych przypadkach zmianie ulega nawet płeć płaza. Profesor Val Bisley z Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign w Stanach Zjednoczonych, współautor raportu z badań, wraz z zespołem odkrył, że samce żab, które miały kontrakt z atrazyną w środowisku naturalnym, są bardziej zagrożone posiadaniem zarówno męskiej, jak i żeńskiej tkanki gonadalnej niż żaby zamieszkujące w środowisku wolnym od herbicydów. Odnosząc się do badań z 2010 roku, które przeprowadził Tyrone Hayes z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley w USA, profesor Bisley powiedział: ekspozycja żab na atrazynę została powiązana z przekształcaniem genetycznych samców w samice i ich funkcjonowaniem jako samice. I nie potrzeba do tego wyjątkowo wysokich stężeń. Wystarczą stężenia występujące w środowisku, mikrostężenia. Ten najnowszy raport podkreśla zakłócenie funkcji hormonalnej i rozwoju płciowego, o których poinformowano w raportach z badań różnych organizmów, a nawet komórek ludzkich wystawionych na działanie tego herbicydu. Komórek ludzkich wystawionych na działanie tego herbicydu. Wyniki potwierdzają, że ekspozycja na atrazynę wywołuje rozmaite zmiany w tym zakresie ekspresji genów biorących udział w sygnalizacji hormonalnej, zaburzenia przepoczwarzania się, hamowanie kluczowych enzymów regulujących wytwarzanie estrogenu i androgenu oraz wpływa na prawidłowy rozwój rozrodczy i funkcjonowanie samców i samic. Jedną z rzeczy, jaka stała się jasna w trakcie pisania tego artykułu, jest oddziaływanie atrazyny poprzez wiele różnych mechanizmów, zauważa profesor Hayes, autor naczelny raportu z badań. Wykazano, że zwiększa wytwarzanie kortyzolu, czyli hormonu stresu. Wykazano, że hamuje enzymy kluczowe w wytwarzaniu hormonów steroidowych, pobudzając inne. Wykazano, że w taki czy inny sposób nie dopuszcza do wiązania się androgenu ze swoim receptorem. Profesor Bisley zauważa, kortyzol to nieswoista reakcja na przewlekły stres, ale to nie wszystko. Dzika fauna i flora w wielu obecnych siedliskach podlega stresom przez znaczną część czasu. Organizmy są zestresowane, ponieważ żyją stłoczone w niewielkich szczątkowych siedliskach. Są zestresowane, ponieważ nie dysponują wystarczającą ilością tlenu w wodzie, gdyż nie ma wystarczającej ilości roślin w wodzie. To jest kolejny skutek stosowania herbicydów. Są zestresowane z powodu innych substancji zanieczyszczających wodę, a długofalowe uwalnianie kortyzolu powoduje immunosupresję, czyli hamowanie, po prostu ograniczanie mocy układu odpornościowego. Choć niektóre z prac nie wskazują na jakiekolwiek, ani też na inne skutki ekspozycji na atrazynę, to nie wszystkie one traktują o tym samym.
dotyczą różnych gatunków, różnych czasów ekspozycji, różnych etapów rozwoju i różnych szczepów w ramach gatunku, podkreśla profesor Bisley. Jak podsumowuje profesor Hayes, mam nadzieję, że skłoni to decydentów do przyjrzenia się całości danych i postawienia bardzo otwartych pytań. Czy chcemy takich chemikaliów w naszym środowisku? Czy chcemy, wiedząc to, co wiemy, by nasze dzieci piły coś takiego? Sądzę, że odpowiedź będzie negatywna. Wkład, w badania wnieśli naukowcy z Argentyny, Belgii, Brazylii, Chorwacji, Japonii, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii. Więcej informacji zawiera oczywiście ten periodyk, o którym ja wcześniej wspomniałem. Wystarczy tutaj kliknąć i sprawa załatwiona. Kochani, jeszcze raz powtarzam, Houston, mamy problem, mamy problem. Jak zwykle cywilizacja, jak zwykle rozum, jak zwykle nauka, którą postawiliśmy na piedestale i traktujemy jako Boga, jako bożka. Ja wielokrotnie spotykałem się w swojej historii kilkudziesięcioletniej tego poznawania z takim nastawieniem bardzo wrogim, bardzo negatywnym w stosunku do mnie, gdzie wielu oponentów zarzucało mi, proszę pana, przecież pan tutaj neguje naukę. Nie, ja korzystam z nauki. Nie byłbym w stanie wam tego przedstawiać, gdyby nie opracowanie naukowe, właśnie takie. Tylko jest nauka i nauka. Jaka nauka? My mamy wierzyć do końca naukowcom wszystkim, jak leci? Tym wszystkim naukowcom i lekarzom, którzy w 2020 roku mówili, co my mamy robić, bo wszystko jest bezpieczne, wszystko jest przebadane na 100% i tak dalej. Naprawdę mamy wierzyć, mamy ufać? Nie, ja już nikomu nie ufam. Ja sprawdzam, ja staram się na miarę możliwości sprawdzać, szukać potwierdzeń, szukać zaprzeczeń. I teraz rodzi się pytanie, co my mamy robić w tym świecie, w którym w produktach do jedzenia są konserwanty, barwniki, polepszacze, spulchniacze, te ogrom pestycydów. Glifosat to jest tylko hasełko, bo glifosat jest w Roundupie. Glifosat jest bardzo szkodliwy, ale inne składniki Roundupu są jeszcze bardziej szkodliwe i o tym się też nie mówi. Mamy polepszacze, mamy spulchniacze, polepszacze smaku, zapachu i tak dalej, i tak dalej. Wszystko mamy to po prostu kupić. Coraz więcej żywności to jest żywność typu GMO, bo ma dłużej leżeć na półkach, ma się nie psuć, ma być odporna na warunki transportowania i tak dalej. Co my mamy w związku z tym robić? Kiedy z jednej strony mamy niedobory składników odżywczych w produktach do jedzenia i mamy nadmiary chemii, tego wszystkiego, co nam po prostu negatywnie służy. Znaczy służy, co negatywnie oddziałuje na nasze organizmy. Co mamy robić? Powiem tak, czy się to będzie komuś podobało, czy się nie podobało. Ja praktycznie prawie 30 lat temu zostałem zarażony w tym pozytywnym słowa tego znaczeniu, ideą takiego programu ochrony zdrowia. Na czym on bazował? Na suplementacji, bardzo wysokiej jakości suplementami diety, na piciu czystej, osmotycznej wody. No dzisiaj ludzie mówią, ta woda jest zbyt czysta. Ona niczego nie zawiera. A co ma zawierać? Niedawno wdałem się w pewną polemikę z kilkoma ludźmi na jednym kanałów na WhatsAppie chociażby, który jeden pewien człowiek powiedział, że niech pan przestanie pleść bzdury. No, kilka osób stanęło oczywiście moje bronie, ale ja też na język nie choruję, więc powiedziałem gościowi, co o tym w ogóle myśli. Bo ja, jeżeli mówię, czy coś piszę, to wiem, co piszę, a są ludzie, którzy mówią i piszą tylko tylko zaledwie to, co wie. Znaczy, żebyśmy dobrze zrozumieli, bo się zakałapuczkam.
Ja wiem, co mówię i piszę. Natomiast są ludzie, którzy mówią i piszą, co wiedzą. Jedynie to. Coś usłyszał, jakiś dzwon. I teraz nie chodzi o wymądrzanie się, tylko naprawdę trzeba interdyscyplinarnej wiedzy dla każdego z nas, żebyśmy umieli pewne rzeczy połączyć. A więc suplementacja po co? Żeby czyścić organizm, usuwać, neutralizować szkodliwe skutki, na przykład minerałami, po to, żeby dożywiać komórki, żeby dać szansę normalnego funkcjonowania tak zwanym pompom jonowym w komórkach, picie czystej wody, nisko mineralizowanej, w której nie będzie żadnych chemicznych substancji, tych, których ludzkość wyprodukowała, które wyprodukowała ludzkość, a więc nie będzie pestycydów, nie będzie, słuchajcie, pleśni, zarodników pleśni, nie będzie powiedzmy jakichś radionuklidów i tak dalej, gdzie nie będzie na przykład lambli, różnego rodzaju pierwotniaków. A więc co mamy do dyspozycji? Musimy po prostu oczyszczać wodę w naszych mieszkaniach. Czyli stacja uzdatniania wody ma być w naszych mieszkaniach. Ja od lat o tym piszę. Filtry osmotyczne przede wszystkim, chyba że znajdziecie jakieś jeszcze lepsze filtry poza osmozą, instalujcie wszystko, co tylko się da. Akurat nie reklamuję tego, konkretnej firmy, konkretnych urządzeń, bo ja nie sprzedaję tego, ale mówię, od 99 roku, czyli już 26 lat, ja piję wodę osmotyczną, tylko czystą. Miałem się podobno rozpuścić, bo ta woda podobno rozpuszcza wszystko. A może macie do czynienia z jakimś awatarem, który do was mówi. Co ta woda może rozpuścić? Złogi. Może rozcieńczyć kwasy, czyli zmniejszyć stopień zakwaszenia organizmu. A więc to dwa elementy, suplementacja woda. Trzecia sprawa, absolutne dożywianie organizmu, czyli suplementowanie organizmu terapeutycznymi polami magnetycznymi. Temat dziwny troszeczkę. Kochani, ci, którzy chcą więcej wiedzy, zajrzyjcie na moją playlistę biomagnetyzm. Kochani, od początku, jak istniejemy, jak rodzaj ludzki istnieje na planecie Ziemia, jesteśmy zanurzeni w oceanie pól elektromagnetycznych, czyli generalnie pola magnetycznego Ziemi. I to pole steruje w nas wszystkimi procesami i reguluje te wszystkie procesy. Ale okazuje się, że od 500 lat pole magnetyczne Ziemi słabnie. Na to miejsce dochodzą z kolei sztucznie generowane pola, które powstały mniej więcej około 100 lat temu, kiedy odkryto elektromagnetyzm. Oczywiście to wcześniej troszeczkę odkryto, ale w każdym razie zaczęto stosować te wszystkie zjawiska elektromagnetyczne w urządzeniach przemysłowych. I dzisiaj mamy z tym ogromny problem. Linie przesyłowe wysokiego napięcia, komórki, te 5G, już dzisiaj się konstruuje podobno 7G. To wszystko na nas oddziałuje, rozregulowuje, dlatego trzeba niestety robić coś, co będzie poprawiać nasz stan. Żebyśmy się dobrze rozumieli, kochani, ja studiuję te problemy od wielu, wielu lat. Nie mówię tego, żeby się tutaj chwalić, zadzierać nosa, tylko mówię, że dysponuję pewną wiedzą. I to nie jest wiedza moja Janusza Dąbrowskiego, który coś sobie wymyślił, tylko to jest wiedza naukowa. A więc są naukowcy, którzy tworzą, którzy badają, którzy mówią, co się dzieje. I są również inni naukowcy. Na przykład jak wprowadzono te 5G, wiadomo kiedy, w 2020 roku, 2019 były próby i tak dalej, na siłę, to mówiono, że jest absolutnie bezpieczne. Wypowiadali się fizycy, elektrotechnicy, elektronicy, wypowiadali się również biolodzy. I ci ani fizycy, ani elektronicy nie mają zielonego pojęcia o biologii organizmu. Z kolei biolodzy nie mają pojęcia o fizyce i oni się wypowiadają, że to jest że to jest wszystko bezpieczne. Jak można mówić, nie mając zielonego pojęcia o innych rodzajach po prostu wiedzy, dziedzin? Jak można mówić o tym, nie mając pojęcia,
jakiegoś minimum pojęcia o związkach fizyki, chemii z biologią na przykład. I to jest właśnie problem, kochani. A nie, że ja nie szanuję na przykład nauki czy coś takiego. Nie byłoby tych wszystkich moich książek, gdyby to nie nauka, gdybym się nie uczył od lekarzy, fantastycznych lekarzy i polskich, i rosyjskich, i niemieckich, i angielskich ewentualnie, żebym nie śledził tysięcy już, a w tej chwili naprawdę nie przesadzam, artykułów naukowych, bo to jest ponad 30 lat. Więc jest problem dzisiaj, co my mamy robić? Pozytyw, takie optymistyczne spojrzenie, że jest takie. Na każdy miecz znajdzie się tarcza. Oczywiście można powiedzieć, że na każdą tarczę znajdzie się jakaś inna broń, może jakaś maczuga. Kochani, to wtedy będziemy myśleć, jak dalej się bronić. Na dzisiaj nie ma wyjścia. Na dzisiaj trzeba się częściej oczyszczać, a więc czysta woda, a więc odpowiednie suplementy. Trzeba się dożywiać, trzeba się wzmacniać. Nie mamy innego wyjścia. Chyba że ktoś inny znajdzie albo się po prostu podda. Ja się nigdy nie poddaję. Nigdy. Ci, którzy mnie znają, nawet moi uczniowie, dawniej jeszcze z technikum rolniczego w Bielsku Podlaskim, gdzie uczyłem, kiedyś mi przysłali kartkę z pozdrowieniami serdecznymi i napisali mi: panie profesorze, pamiętamy, czego pan nas uczył. I cytat był: dostałeś w zęby, leżysz na dechach, wstawaj i walcz dalej. A ja nawet nie pamiętałem, że im coś takiego mówiłem na lekcjach mechanizacji. Ale to oni zapamiętali. To znaczy, że musiało im to dojść do głowy. A więc to jest moja zasada. Nigdy, przenigdy się nie poddawać. Leży drzewo na drodze? Nie dasz rady przejechać? Nie wiem. Przeskocz je, spal je, potnij, podkop się, obejdź je. Szukajmy rozwiązań. Szukajmy rozwiązań. Kochani, i tym akcentem kończę na dzisiaj. Temat jest bardzo poważny. Trzeba się tym naprawdę zająć. Porzućmy różnego rodzaju oskarżenia ludzi, zwłaszcza młodych chłopaków, którzy wyglądają często tak, jak wyglądają, bo nie wiemy naprawdę, wielu z nas nie ma zielonego pojęcia, dlaczego tak jest. I się wyzywa, powiedzmy, od tych inaczej troszeczkę wyglądających, od różnych, że tak powiem. Bo prawdziwy mężczyzna to wiadomo, Karczycho i tak dalej, i tak dalej. No, ciekaw jestem, czy to Karczycho naprawdę jest męski. Tylko trzeba byłoby zbadać ilość, powiedzmy, plemników ich spermie, bo ci z Karczychami to też, kochani, biorą różnego rodzaju steryda, anabole i tak dalej, i tak dalej. Jak długo będą to funkcjonować? Dobra, tyle na dzisiaj. Kochani, proszę was o lajki, o subskrypcje. Tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali tego kanału, będziecie otrzymywać powiadomienia. Proszę o komentarze różnego rodzaju. Proszę o to, żebyście się dzielili tą wiedzą na swoich social media. Dlatego, że po prostu chodzi o to, żeby ta wiedza szła do ludzi. Bez was nic nie będzie. Ja mogę tutaj zarobić się, że tak powiem. Jest w tej chwili już ponad 540 audycji. To jest akurat, słuchajcie, kręcę tą audycję, jaki mamy w miesiącu, końcówka października 2025 roku. Może kiedyś się powtórzę, nieważne, ale bez was nic nie będzie. Dziękuję za to, że jesteście, za wszystkie komentarze, jakie piszecie do mnie, za to, że dzielicie się z Norwegii, no, przesympatyczne odgłosy. Kochani, też jeżeli nie od razu odpowiem, czy zareaguję, wybaczcie mi, bo też mam swoje życie, też mam swoje wyjazdy. Staram się na wszystkie komentarze odpowiadać, chociaż krótko podziękować, kwiatka wysłać, uściśniętą dłoń, czy coś w tym rodzaju, ale nie zawsze jestem po prostu w stanie, chociaż oczywiście staram się. Wszystkiego dobrego wam życzę, jak zazwyczaj. Do następnego zobaczenia. Wypadki.